Choć na pierwszy rzut oka wydają się jedynie cichymi mieszkańcami lasu, grzyby kryją w sobie jedną z najbardziej fascynujących tajemnic natury. Przez długi czas pozostawały w cieniu roślin i zwierząt, postrzegane głównie jako dodatek do kuchni lub zagrożenie w postaci pleśni. Dopiero współczesna nauka zaczyna odkrywać, jak ogromną rolę odgrywają w funkcjonowaniu całej planety. Ten film zabierze Cię głębiej pod liście i mchy, pokaże, jak działa leśny internet, opowie o ich roli jako ekologicznych inżynierów i być może źródle uleczenia ziemi, a nawet ludzi. Niewidzialne, podziemne, a jednocześnie wszechobecne, łączą, przetwarzają i ożywiają. Współczesne badania naukowe pokazują, że grzyby to coś znacznie więcej. To fundament życia na naszej planecie. Pod powierzchnią ziemi rozciąga się rozległa sieć strzępek grzybni. Struktura, która łączy drzewa, rośliny i mikroorganizmy w jeden wspólny system. Naukowcy nazywają to zjawisko Wood Wide Web, leśny internet. Dzięki tej sieci rośliny mogą wymieniać się substancjami odżywczymi, ostrzegać przed szkodnikami, a nawet wspierać młodsze lub słabsze osobniki. To, co dawniej wydawało się przypadkowym współżyciem, dziś postrzegane jest jako doskonale zorganizowany ekosystem współpracy. Grzyby stanowią jego kluczowy element, są łącznikami, tłumaczami i dostawcami energii w biologicznym świecie. Wyobraź sobie sieć kabli światłowodowych, tyle że zamiast plastiku i miedzi mamy cienkie jak nitka strzępki grzybni. Te włókienka, zwane strzępkami, oplatają korzenie roślin, tworząc ogromne, często niedostrzegalne połączenia między drzewami i innymi roślinami. To dzięki nim rośliny wymieniają nie tylko wodę i pierwiastki, lecz także sygnały chemiczne, ostrzeżenia, pomoc i dzielenie się napędem w postaci cukrów. Wiele roślin tworzy związki symbiotyczne z grzybami mikoryzowymi. Grzyb dostaje od rośliny łatwe do użycia węglowodany, za to rozszerza zasięg korzeni, poprawia pobór fosforu i azotu, a czasem chroni przed patogenami. Badania terenowe pokazują, że stary dąb może dokarmić młode siewki, które rosną w cieniu, trochę jak babcia, która zawsze ma w kieszeni cukierki dla wnuków. Badania Susan Simard z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej wykazały, że drzewa potrafią dzięki grzybom dzielić się związkami węgla z młodszymi roślinami lub ostrzegać inne osobniki przed zagrożeniem. Grzybnia działa niczym naturalny serwer, który dystrybuuje zasoby, reagując na zmiany w środowisku. Z perspektywy biologicznej to symbioza mikoryzowa. Wymiana między grzybem dostarcza wodę i minerały, a rośliną dostarcza produkty fotosyntezy. W praktyce to złożony system, który obejmuje cały ekosystem lasu. Grzyby to jeden wielki organizm, który rządzi światem, nie w sensie metaforycznym, lecz biologicznym. Grzybnia w lesie może mieć powierzchnię wielu kilometrów kwadratowych i działać jak pojedynczy, zsynchronizowany organizm. Największy znany grzyb Armilla ostoja w Oregonie, USA, zajmuje obszar około 9 km², waży szacunkowo 600 ton i ma ponad 2000 lat. To nie tylko żywy organizm, to ekologiczna infrastruktura planety. Sieć strzępek grzybni nie jest jedynie biernym przekaźnikiem substancji, ale może funkcjonować jako dynamiczny system reagowania.
Zmiana w jednym fragmencie wywołuje reorganizację w innym. To sprawia, że stwierdzenie grzyb to jeden wielki organizm, który rządzi światem, nabiera nowego odcienia nie jako mistyczna metafora, lecz jako propozycja systemu biologicznego, który reaguje jako całość. Więc jeśli ktoś naprawdę pociąga za sznurki w lesie, to nie elfy, tylko grzyby i robią to całkiem dyskretnie. Grzyby to mistrzowie rozkładu. W naturalnym cyklu życia pełnią funkcję ekologicznych recyklerów. Rozkładają martwą materię organiczną na proste związki, które stają się pożywieniem dla innych organizmów. Bez nich ziemia byłaby pokryta warstwą obumarłych roślin i zwierząt. Jednak ich zdolności idą znacznie dalej. Współczesne badania pokazują, że grzyby mogą pomagać w oczyszczaniu gleby i wody z toksyn, a nawet rozkładać tworzywa sztuczne. Zjawisko to określa się mianem mykoremediacji, ekologicznej metody wykorzystującej grzyby do naprawy środowiska. Grzyby są mistrzami rozkładu. To one potrafią rozbić drewno na drobne, trawione fragmenty, które wracają do obiegu życia. Co ważne, robią to enzymami, lakkazami, proksydezami i innymi czarodziejskimi molekułami, które rozkładają trudne związki takie jak lignina, ten sam związek, który sprawia, że drewno jest twarde. Mykoremediacja. Termin brzmi poważnie i słusznie. Niektóre gatunki grzybów potrafią rozkładać lub wiązać toksyny, oleje, rozmaite węglowodory, metale ciężkie, a nawet wciąż w badaniach fragmenty tworzyw sztucznych. W praktyce wygląda to tak, że grzybnia rośnie przez skażoną glebę, enzymy rozpuszczają truciznę, a mikroorganizmy i rośliny korzystają z oczyszczonego środowiska. A jeśli myślisz, że to sprytna taktyka, by zdobyć darmowe jedzenie, to cóż, tak właśnie jest. Enzymy grzybów potrafią rozbijać najbardziej złożone substancje organiczne, w tym ligninę i celulozę. Bez nich ziemia byłaby pokryta martwą materią, której nikt nie potrafi rozłożyć. To grzyby sprawiają, że cykl życia i śmierci może się zamykać. Grzyby są mistrzami recyklingu natury, a ich zdolność do rozkładania złożonych cząsteczek czyni je potężnymi sprzymierzeńcami w oczyszczaniu planety. Proces znany jako mikromediacja wykorzystuje naturalną moc metaboliczną grzybni do degradacji i sekwestracji zanieczyszczeń. Grzyby wydzielają potężne enzymy pozakomórkowe zdolne rozkładać trwałe toksyczne substancje wytworzone przez przemysł. Ewoluowały, by trawić ligninę i celulozę, ale ich niespecyficzność pozwala rozbić także złożone węglowodory, wyciek ropy, pestycydy, rozpuszczalniki przemysłowe. Grzyby potrafią je degradować. Grzybnia wprowadzona in situ rozrasta się jak filtr biologiczny, rozkładając zanieczyszczenia na prostsze związki. Przy metalach ciężkich jak rtęć i ołów grzyby je absorbują i koncentrują, a skażoną biomasę można bezpiecznie usunąć. To zrównoważona ekonomiczna alternatywa dla wykopu, spalania czy żrących chemikaliów. Grzyby to chemicy o niezwykłych umiejętnościach. Aby przetrwać i rozwijać się, wytwarzają ogromny i różnorodny arsenał związków chemicznych, znanych jako metabolity. Są to małe cząsteczki generowane podczas procesów metabolicznych grzyba. Nie są one niezbędne do podstawowego wzrostu grzyba, ale pełnią szeroki zakres wyspecjalizowanych funkcji. Metabolity to narzędzia, których grzyby używają do interakcji ze swoim światem. Mogą działać jako sygnały, mogą działać jako broń. Niektóre z tych związków są używane do odstraszania konkurentów, takich jak bakterie lub inne grzyby. To właśnie ta chemiczna sprawność przyciągnęła uwagę naukowców, technologów i myślicieli, obiecując przekształcenie naszego rozumienia biologii, medycyny i technologii. Niektóre gatunki, jak Pleurotus osteratus, czyli boczniak ostrygowaty, potrafią rozkładać nawet toksyny i zanieczyszczenia petrochemiczne. Proces ten nazywany mikoremediacją, wykorzystaniem grzybów do oczyszczania środowiska, grzybnia wchłania toksyczne cząsteczki, a następnie rozkłada je enzymatycznie, często przekształcając w nieszkodliwe związki organiczne.
Boczniak ostrygowaty świetnie degraduje węglowodory używane w pilotażach wycieków ropy i rekultywacji. Grzyby to żywe, adaptacyjne rozwiązanie, które można dostosować do konkretnych zanieczyszczeń. Nowoczesne laboratoria wykorzystują te właściwości do oczyszczenia gleb skażonych metalami ciężkimi czy mikroplastikiem. Badania zespołu profesora Paula Stametsa pokazują, że grzyby mogą być naturalnym sprzymierzeńcem w walce z zanieczyszczeniem przemysłowym. Ludzkość od wieku korzysta z dobrodziejstw królestwa grzybów. Antybiotyki, takie jak penicylina, to tylko wierzchołek góry lodowej. Obecnie trwają badania nad zastosowaniem niektórych gatunków w leczeniu depresji, uzależnień i zaburzeń lękowych. Substancje takie jak psylocybina, dawniej marginalizowane, dziś wracają do łask nauki jako potencjalne narzędzie wspierające psychoterapię. Grzyby pojawiają się też w kontekście nowoczesnych technologii. Z ich grzybni można wytwarzać ekologiczne materiały budowlane, tkaniny, a nawet alternatywy dla skóry czy plastiku. Ich potencjał wydaje się niemal nieograniczony. Ludzkość korzysta z grzybów od dawna, nie tylko w kuchni, ale i w medycynie. Penicylina to klasyczny przykład, pierwszy krok w erze antybiotyków. Później okazało się, że wiele ważnych molekuł ma grzybowe pochodzenie. Statyny, środki obniżające poziom cholesterolu, również mają swoje korzenie w metabolitach grzybów. Obecnie badania dotyczą także związków psychodelicznych jak psylocybina w terapii depresji, PTSD czy uzależnień pod ścisłą kontrolą kliniczną i rosnącym zainteresowaniem wynikami. Innowacje technologiczne, grzybnia jako materiał, z włókien grzybni produkuje się płyty budowlane, tkaniny i biodegradowalne opakowania. Firmy i projektanci eksperymentują z meblami wyrośniętymi z grzybni estetycznie i zrównoważenie. To przyszłość, w której mebel może być hodowany zamiast produkowany. Poza chemicznymi i biologicznymi możliwościami, grzyby stają się źródłem rewolucyjnych materiałów. Kluczem jest grzybnia, gęsta sieć strzępek, niezwykły naturalny polimer. Szybko rośnie, jest biodegradowalna i daje się formować w niemal każdy kształt. Strzępki sklejają cząsteczki podłoża w trwałą masę. Po odwodnieniu powstaje materiał lekki, ognioodporny i wysoko izolujący. Alternatywa dla piany, np. styropianu, z zastosowania szybko się rozszerzają, od opakowań po panele izolacyjne i cegły konstrukcyjne. Wyobraź sobie budynki hodowane, a nie budowane. Ściany naturalnie ognioodporne i w pełni biodegradowalne. W świecie nauki nie ma wątpliwości, że grzyby zmieniły bieg historii człowieka. Najbardziej znanym przykładem jest penicylina, odkryta przez Aleksandra Fleminga w 1928 roku. Pierwszy antybiotyk uratował miliony istnień, ale to dopiero początek. Obecnie trwają badania nad zastosowaniem niektórych gatunków w leczeniu depresji, uzależnień i zaburzeń lękowych. Z grzybów pozyskuje się także statyny, np. lewostatynę, czyli leki obniżające cholesterol oraz związki immunomodulujące jak beta-glukany z lakownicy żółtawej, czyli reishi. Metabolity z grzybów leczniczych takich jak reishi, Ganoderma lucidum i Tremates badane są pod kątem wspierania odporności u pacjentów w terapii przeciwnowotworowej oraz leczenia stanów zapalnych. Interakcja między związkami grzybowymi a ludzkim mózgiem może fundamentalnie zmienić nasze postrzeganie rzeczywistości. W ostatnich latach nauka wraca do badań nad psylocybiną, naturalnym alkaloidem występującym w niektórych gatunkach grzybów. Badania Johns Hopkins University i Imperial College London pokazują, że konkretne dawki psylocybiny mogą pomóc w leczeniu depresji opornej na farmakologię oraz uzależnień. Metabolity psychoaktywne, w szczególności psylocybina, osiągają to poprzez zakłócenie normalnych wzorców aktywności mózgu, zmieniając aktywność w sieci trybu domyślnego DMN.
DMN jest aktywna, gdy myślimy o sobie, marzymy, martwimy się o przyszłość i rozpamiętujemy przeszłość. Często wiąże się z konstrukcją naszego poczucia jaźni. Uciszając tę sieć, psylocybina może tymczasowo rozpuścić zwykłe granice jaźni. To rozpuszczanie ego może prowadzić do głębokich zmian w percepcji. Osoby zgłaszają zmniejszone poczucie separacji i zwiększone poczucie przynależności do większej całości natury, wszechświata lub ludzkości. Tymczasowo demontując mechanizmy filtrowania mózgu, te związki pozwalają na bardziej bezpośrednie doświadczenie rzeczywistości. Psylocybina zwiększa komunikację między obszarami, które zwykle nie współpracują, tworząc elastyczny, wzajemnie połączony stan mózgu. Informacje swobodniej przepływają między korą wzrokową, a regionami odpowiedzialnymi za emocje i pamięć. Może to wyjaśnić syntezację i sprzyjać nowym perspektywom na stare problemy. Pomaga wyrwać się z przeżuwających anhedonicznych pętli charakterystycznych dla depresji. Wpływ metabolitów grzybowych sięga głęboko w funkcjonowanie ludzkiego organizmu, modelując nasze zdrowie w złożony i potężny sposób. Jednym z najbardziej znaczących obszarów oddziaływania jest układ odpornościowy. Nasze ciała współistniały z grzybami przez tysiąclecia. Ewolucja układu odpornościowego rozpoznaje ich sygnały molekularne. Beta-glukany ze ścian komórkowych grzybów są znane jako silne immunomodulatory. Wzmacniają układ odpornościowy, pomagają zrównoważyć jego aktywność. To pole intensywnych badań naukowych. Jak potężne są grzyby? Ich metabolity potrafią wpływać na zdrowie, emocje, procesy immunologiczne, a nawet sposób, w jaki przetwarzamy rzeczywistość. Nie tylko oczyszczają planetę, ale mogą też porządkować ludzki umysł. Jeśli grzyby mają taką zdolność reagowania i adaptacji, czy drobne formy uczenia się mogą wpływać na ich metody wytwarzania metabolitów, czy ich pamięć środowiskowa przekłada się na to, jak produkują związki bioaktywne w zależności od otoczenia, to pozostaje obszarem otwartym dla badań, ale już samo rozważenie tej możliwości sugeruje, jak potężne są grzyby. Wielka potęga grzybów, o której nie miałeś pojęcia, może mieć nie tylko ekologiczne, ale i farmakologiczne konsekwencje. Poza medycyną grzyby stają się źródłem inspiracji dla biotechnologii i zrównoważonego przemysłu. Z grzybni tworzy się materiały konstrukcyjne, biodegradowalne, opakowania i tkaniny. Firma Mycoworks opracowała skórę grzybową, która może zastąpić tradycyjną skórę zwierzęcą, trwałą, elastyczną i w pełni biodegradowalną. Świat grzybów zmusza nas do przemyślenia pojęcia inteligencji w naturze. Nie mają mózgów ani nerwów, a mimo to potrafią reagować na otoczenie, komunikować się i współdziałać w sposób przypominający skomplikowane systemy społeczne. Uczą nas pokory, pokazują, że życie to sieć współzależności, a przetrwanie jednej istoty często zależy od drugiej. Grzyby nie mają mózgów ani neuronów, a jednak wykazują zdolności, które przypominają proste formy decyzji czy pamięci. Wybór trasy wzrostu w zależności od zasobów, kierowanie składnikami do potrzebujących części sieci, a nawet reagowanie na sygnały chemiczne z roślin. To nieświadomość w ludzkim rozumieniu, ale złożone emergentne zachowania kolektywne. Naukowcy mówią o obliczeniowych właściwościach sieci grzybni, jak rozwiązywanie problemów topologicznych, najkrótsze drogi, optymalne rozgałęzienia. Eksperymenty laboratoryjne ilustrują, że grzybnia potrafi rozdzielić zasoby tak, by wspierać wzrost najbardziej obiecujących odgałęzień. Czy grzyby mogą być inteligentne? To pytanie brzmi śmiesznie, dopóki nie zobaczysz, jak reagują na bodźce. Badania wykazują, że grzybnia potrafi uczyć się i optymalizować swoje rozrastanie w odpowiedzi na przeszkody i źródła pożywienia. Eksperymenty z mikroskopowymi sieciami grzybni pokazały, że potrafi ona wybrać najkrótszą drogę między dwoma punktami, podobnie jak sieć neuronowa
Co więcej, impulsy elektryczne w grzybni przypominają rytmy aktywności neuronów. Grzybnie wykazują coś, co można nazwać adaptacyjną pamięcią strukturalną. Kiedy strzępki napotykają przeszkodę, część z nich uczy się drogą alternatywną i przy kolejnej ekspansji pamiętają tę optymalną trasę. W eksperymentach stymulowano chemicznie fragment grzybni i obserwowano reakcję w odległej części tej samej sieci. To sugeruje, że sygnały przemieszczają się wewnątrz systemu, jakby sieć rozmawiała sama ze sobą. To nie dowód świadomości w sensie ludzkim, ale istniejąca analogia. System bez neuronów, ale z pewną formą pamięci środowiskowej i elastyczności adaptacyjnej. Zagłębiając się w królestwo grzybów, napotykamy pytania kwestionujące nasze definicje inteligencji i pamięci. Przeszłe spotkania z toksynami, składnikami czy organizmami mogą zostawiać trwały ślad w fizjologii i zachowaniu. To nie pamięć jak u ludzi, lecz pamięć komórkowa lub epigenetyczna. Wielokrotne narażenie może wytrenować grzybnię do sprawniejszej produkcji specyficznych enzymów. Czy stan ten jest kodowany w RNA, modyfikacjach DNA czy architekturze sieci, to aktywna granica badań. Jeśli pamięć środowiskowa modeluje produkcję chemiczną, implikacje są ogromne. Chemiczny podpis odzwierciedla historię życia grzyba. Może musimy nie tylko przesiewać gatunki, ale też je edukować w złożonych środowiskach, by odblokować pełen potencjał. Przyszłość leży w rozumieniu dynamiki między genetyką, środowiskiem a zachowaniem ich. Odpowiedzi mogą przekształcić farmakologię, naukę o materiałach i nasze pojmowane życie. Podróż w świat grzybów dopiero się zaczęła. Historia grzybów to historia połączeń, transformacji i niewykorzystanego potencjału. Ich wpływ na sprawy ludzkie jest głęboki. Od spulchniania naszego chleba po fermentację napojów. To prowadzi do zaskakującej hipotezy. Grzyby mogą być rozproszonym systemem przetwarzania informacji, który analizuje dane o środowisku i reaguje na nie w sposób zorganizowany. A więc grzyby to nie tylko część przyrody, to jej fundament. Łączą, uzdrawiają, przetwarzają i inspirują. Odkrywając ich tajemnice, uczymy się rozumieć, jak głęboko splecione są wszystkie formy życia na Ziemi. Może właśnie w tych cichych podziemnych sieciach kryje się klucz do zrównoważonej przyszłości naszej planety. Grzyby uczą nas, że życie jest siecią wzajemnych zależności, że przetrwanie i zdrowie ekosystemów zależy od subtelnych, niewidocznych interakcji. Są rozkładającymi, lecz także tworzącymi mediatorami i innowatorami. Ich zastosowania od oczyszczania środowiska przez medycynę po nowatorskie materiały pokazują, że spojrzenie w głąb grzybni może odsłonić rozwiązania wielu współczesnych problemów. Idź na spacer do lasu, obserwuj, jak otacza Cię potężna sieć. Ucz się od natury. Grzyby to żywa infrastruktura biosfery, niewidzialna, cicha, ale potężna. To królestwo, które łączy świat roślin, zwierząt i ludzi w jedną sieć wymiany energii i informacji. Bez nich nie byłoby lasów, gleby, a być może i nas samych. W świetle współczesnych badań wydaje się, że nie ma przesady w stwierdzeniu, grzyby to jeden wielki organizm, który rządzi światem. Nie poprzez władzę, lecz poprzez współzależność, delikatną, lecz wszechobecną sieć życia, którą dopiero zaczynamy rozumieć. A jeśli od teraz spojrzysz na skromnego muchomora czy borowika z większym szacunkiem, to dobrze, bo być może właśnie one posiadają w swoich strzępkach klucz do przetrwania planety. W obliczu bezprecedensowych kryzysów zwracamy się do tego starożytnego królestwa po nowe rozwiązania. Badanie świata grzybów to badanie innego rodzaju inteligencji rozproszonej, wplecionej w środowisko. Ich metabolity wpływają na nasze zdrowie, emocje, odporność i to, jak postrzegamy rzeczywistość. Mogą porządkować ludzki umysł.
Jeśli grzyby mają zdolność reagowania i adaptacji, to drobne formy uczenia się mogą kształtować ich wytwarzanie metabolitu. Sama możliwość sugeruje, jak potężne są grzyby. Wielka potęga, o której nie miałeś pojęcia, ukryta tuż pod naszymi stopami.